Cześć, z tej strony Mateusz i ten 8. dzień na głównym szlaku beskidzkim zapowiada się dosyć pochmurno. Ale mam dzisiaj wędrować dosyć ciekawym szlakiem, więc raczej nie pokrzyżuje mi to planów. Chyba że będzie padać. To chyba najkrótsze ujęcie w dziejach internetu, ale spotkałem jelenia. Niestety go spłoszyłem. Widzę przed sobą dwa duże pieski i nie jestem optymistą co do dalszego przejścia, ale zobaczmy. Spłoszył się, uciekł. Co prawda nie udało mi się uniknąć zamoczenia butów, ale zszedłem już do Wołowca. Ten marsz przez Beskid Niski obfituje w odwiedziny wysiedlonych wsi, ale tutaj w Wołowcu, podobnie jak i w Bartnem, które rano opuszczałem, kilku rodzinom udało się wrócić w latach 50. po wysiedleniach, no i mieszkają tutaj do dzisiaj. Chyba sobie poszły, tak po prostu. Dziwnie się na mnie patrzą, ale nie może oczywiście zabraknąć. Tradycyjna fotka do albumu z krowami. Były i byki. Jest mgliście, a przez to też tak klimatycznie i tajemniczo, więc maszeruje się bardzo sprawnie. Taki czarujący ten Wołowiec, zwłaszcza o tej porze, o 5 rano, kiedy wokół żywej duszy. Teraz taka leśna ścieżka, w zasadzie dróżka, bardzo wygodna. No ciekaw jestem, co mnie dzisiaj spotka. W teorii wiem, ale nie we wszystkich miejscach jeszcze byłem. Jest i słońce, więc miło. Mniej więcej 4 godziny takiej pogody będę jeszcze miał, przynajmniej według prognoz, ale nie martwi mnie to jakoś strasznie, bo dzisiaj nie mam w ogóle żadnego planu. A wszystko przez tę ostatnią kontuzję i bolącą nogę stwierdziłem, że dzisiaj wyjdę z noclegu po prostu i będę szedł przed siebie. Zobaczę, jak się będę czuł, jak się pogoda będzie rozwijać. Po drodze mijam kilka miejscowości. No i jeżeli uznam, że na dzisiaj wystarczy, bo mnie coś boli albo opady są nie do zniesienia, to tam postaram się znaleźć jakiś nocleg. Tak się ten dzień zapowiada. Całkiem niebrzydko. Takim tempem się poruszam, kiedy nagrywam każde kolejne drzewo po drodze. Beskid Niski od dzisiaj będzie mi się kojarzył nie tylko z lasem, wysiedlonymi wsiami i cmentarzami wojennymi. Swoją drogą jeden dzisiaj taki piękny odwiedzę, ale właśnie z mokrymi butami, bo wystarczy chwila w tych wysokich trawach, żebym niestety je zmoczył. Na szczęście szybko wysychają. Teraz jeszcze moja ulubiona zabawa. Wpadnę czy nie wpadnę?
ustaliłem przynajmniej suche skarpetki. Nie będę ukrywał, nie zostanę fanem tego fragmentu szlaku. Na szczęście wydaje się, że zbliżam się już do lasu. I nie sądziłem, że powiem to tak szybko po tym wczorajszym odcinku. Czeka mnie pierwsze z 3 dzisiejszych poważniejszych podejść. W pozostałych pasmach główny szlak beskidzki, jeżeli już wejdzie na grzbiet, to prowadzi nim dobrych kilka godzin, czasami nawet cały dzień. To w kolejnych dniach mnie czeka. Ale tutaj w Beskidzie Niskim często podchodzi się jakiś grzbiet, żeby się tylko przez niego przewinąć do doliny. Potem podchodzi się następny i tak dalej. I dzisiaj 3 takie hopki mnie czekają. No, w tym jedna wcale nie taka hopka. Jaki wspaniały las i jaka wspaniała, wygodna, sucha ścieżka. Podejście na Popowe Wierchy nie było przesadnie trudne, ale dzisiaj skala wyzwania będzie rosła z każdą godziną. To chyba była sarna, bo z daleka wydawała się nieco mniejsza, ale bez okularów nie jestem w stanie stwierdzić na 100%. No ale udało się coś nagrać. Rekord tamtego klipu pobity. Leniwie dzisiaj mija mi ten odcinek. Z Popowych Wierchów było może jedno takie bardziej strome zejście już pod samym wyjściem z lasu. No i w taki sposób dotarłem do Zdyni, gdzie moją misją jest znalezienie sklepu oby czynnego o tych porannych godzinach, a tam w tle za moimi plecami widać już rotundę, czyli szczyt, na który za chwilę będę wchodził. Rotunda pewnie dlatego, że ma taki kopulasty kształt. Dziwnie ciężki plecak mi się zrobił po tych zakupach, ale na szczęście mam nagrodę pocieszenia przed tymi 2 kolejnymi podejściami. Wszystkie się zatrzymały, przestały skubać trawę, żeby zobaczyć, co to za dziwny przybysz i po co on idzie w te góry. Jakby nie można było po prostu odpocząć i skubać sobie trawkę. Uwierzcie, że też chętnie bym odpoczął, ale jeszcze nie czas, bo czeka mnie teraz podejście w stronę właśnie rotundy. Na całe szczęście zmieniło się otoczenie, zszedłem z tej asfaltowej drogi, no i jest tutaj naprawdę bardzo ładnie. Wyobraźcie sobie, że w przyszłości szczyt rotundy był pozbawiony lasu. Tak wysoko sięgały łąki i pola uprawne mieszkańców Ługu i Regietowa po drugiej stronie. No i ten fakt, że szczyt widać z daleka, postanowiono wykorzystać, budując na nim jeden chyba z piękniejszych cmentarzy pierwszowojennych na terenie Galicji Zachodniej. Nigdy mnie tutaj jeszcze nie było. Musiało paść to zdanie. Dużo czytałem, oglądałem zdjęcia, ale nie mogę się w zasadzie doczekać, aż zobaczę go na żywo. Ale pewnie na to będę musiał poczekać jeszcze kilkanaście minut. Takie dosyć przyjemne dreptanie. To podejście nie jest takie strome jak wczorajszy Kolanin, ale myślę, że podobne czeka mnie później.
na żywo wygląda niesamowicie. To cmentarz numer 51 na Rotundzie, autorstwa słowackiego architekta Duszana Jurkowicza, zwanego też poetą drewna, co pewnie łatwo sobie teraz uzmysłowić. Obiekt ten jest jednym z najpiękniejszych cmentarzy pierwszowojennych na obszarze dawnej Galicji Zachodniej. Po ciężkich walkach przełomu 1914 i 15 roku armia rosyjska zepchnęła oddziały austro-węgierskie do defensywy, a front ustabilizował się na linii Karpat. Rosjanie byli o krok od osiągnięcia celu, czyli przedostania się przez górskie przełęcze, by następnie na rozległych równinach wykorzystać swoją przewagę liczebną. Planu nie zdążyli jednak doprowadzić do końca, bo w maju 1915 roku wojska austro-węgierskie wspierane przez Niemcy przełamały front i rozbiły Rosjan w kontrofensywie znanej jako Bitwa Gorlicka. Potrzeba uprzątnięcia pobojowiska, ale i godnego pochowania poległych sprawiła, że utworzono Wydział Grobów Wojennych, podzielony na podległe mu podjednostki. Na obszarze Galicji Zachodniej wzniesiono następnie blisko 400 cmentarzy, a wiele z nich to prawdziwe perełki architektoniczne. Sporo z nich na przestrzeni dekad nadgryzł ząb czasu. Na szczęście pamięć o tych cmentarzach przetrwała i niekiedy udaje się je wyremontować, w czym spory udział mają ludzie dobrej woli, społecznicy czy stowarzyszenia. Miłośnicy historii, szukania śladów przeszłości na pewno będą mieli w Beskidzie Niskim co robić, a ja powoli zmierzam w stronę Regietowa, bo tam kolejny przystanek na trasie mojej dzisiejszej wędrówki. Wydaje mi się, że z tej strony zbocze jest bardziej strome, bo tak schodzi się niespecjalnie szybko. A teraz jeszcze odwiedzę bazę namiotową. Tutaj w Regietowie działa w sezonie wakacyjnym. Opiekuje się nią Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie. Wstąpię może na jakąś herbatę. Ścigam się trochę z chmurami, a zadanie przede mną konkretne, bo czeka mnie osnute złą sławą podejście na Kozie Żebro. Ponoć jest bardzo strome. No ja sam jestem ciekaw, czy mocno przebije to wczorajsze na Kolanin. Tam udało się jakoś zmordować. Czy tutaj będzie podobnie? No nie dopuszczam do siebie innej opcji. A minąłem też bazę w Regietowie. Jest wiata, są ławeczki, prysznice, namioty bazowe. Można naprawdę fajnie przenocować, jeżeli ktoś na przykład wybierze sobie marsz ze śpiworem. No dobrze, zaczynajmy. No kawał góry, nie da się ukryć, a do szczytu jeszcze kawałek. Ja nie wiem, kto wymyślił tę górę, ale jest Kozie Żebro. Rzeczywiście chyba faworyt w tym moim prywatnym rankingu intensywności podejść na Głównym Szlaku Beskidzkim. Strąca Kolanin z pierwszego miejsca. Oh. Zejście po drugiej stronie góry jest zdecydowanie bardziej łagodne. No i powiedziałbym nawet, że zrobiło się tak trochę sennie. Na podejściu, co oczywiste, serce mocno pracuje, tętno wysokie, człowiek jakiś taki pobudzony, a tutaj cicho, spokojnie. No i takie ścieżki Beskidu Niskiego będę sobie dzisiaj jeszcze zwiedzał przez godzinę, 2, a może 4, bo jeszcze nigdzie nie dzwoniłem, niczego jeszcze nie zarezerwowałem dzisiaj na nocleg. Mam nadzieję, że się to na mnie nie zemści i coś się jednak na ostatnią chwilę znajdzie.
strasznie dziwnie, prowadzi szlak przed samą Hańczową, bo odbija z takiej szerokiej, wygodnej drogi asfaltowej jakieś takie chaszcze. Gdzieś tu pobłądziłem. Dobrze, że mam mapę. Nogi mam całe poparzone pokrzywami, ale są czerwone oznaczenia, więc chyba tędy. No i nie udało się przechytrzyć matki natury. Co do minuty w zasadzie, zgodnie z prognozami, tak będzie wyglądała ta końcówka tego dzisiejszego etapu. Przechodzę chyba pomiędzy deszczowymi chmurami, bo trochę pada, trochę nie. Tam na pewno już leje i zastanawiam się tylko, czy to idzie w moją stronę, ale opuściłem już Hańczową i idę w stronę Ropek. No bo jak widzicie, to taka wygodna, równa, asfaltowa droga, więc powinienem całkiem sprawnie tam dotrzeć. No i tam pewnie postanowię co dalej, czy zakończyć ten etap, czy tam szukać noclegu, czy iść jeszcze gdzieś dalej. Szalony to pomysł, ale może się opłaci. Pomysł wcale nie był taki szalony, jak się wydawało. W końcu deszcz, chociaż przeszkadza w nagrywaniu, to nie przeszkadza w sprawnym przebieraniu nogami. Zachęcony wygodną, równą drogą, szedłem więc i szedłem, aż zaszedłem do Banicy. Chwilę wcześniej upewniłem się jednak telefonicznie, czy znajdę tam miejsce do spania. Ostatecznie po 35 km marszu zakończyłem ten całkiem udany dzień. Kolejnego miałem już opuścić Beskid Niski. Nie ma to jak ciepły prysznic. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się dobrze i do zobaczenia. Cześć!